Excellency, the Ambassador of South Africa is going to give an address. Mr. Mayor, General Gotuwawa, veterans of the uprising, veterans of the war, especially those veterans who have and are closely related with the event which we commemorate today, ladies and gentlemen. Panie burmistrzu, panie generale, żołnierze powstania, weterani wojny, a szczególnie ci, którzy blisko związani byli z wydarzeniami, które dzisiaj upamiętniamy, panie i panowie. We commemorate this year the 50th anniversary of the Warsaw Uprising, that gallant but fatal effort by a handful of brave men and women to free Poland from the unbearable yoke of tyranny. W tym roku obchodzimy 50. rocznicę Powstania Warszawskiego. Wspaniałej, ale skazanej na klęskę próby grupy dzielnych mężczyzn i kobiet uwolnienia Polski spod okrutnej tyranii. We also commemorate the heroic but equally fatal effort of their allies in combat from the Commonwealth and America, who flew in supplies and equipment to support them in their struggle. Czcimy również pamięć bohaterskich lotników ze wspólnoty brytyjskiej i z Ameryki, którzy dokonywali zrzutów zaopatrzenia i broni dla walczących. Many died. The uprising did not save Poland at that time, and the Polish nation would not be free for another 50 years after that. Wielu z nich zginęło, powstanie nie ocaliło Polski i naród polski przez następne 50 lat żył w niewoli. But those 50 years are now behind us, and we could very well ask, why do we commemorate a lost battle that took place half a century ago? 50 lat minęło i teraz możemy zadać sobie pytanie, dlaczego czcimy rocznicę przegranej bitwy, która miała miejsce pół wieku temu. It is quite right. This little shrine here in the forest in Michalinie is definitely not an edifice of victory. Tak jest naprawdę. Stojący tu w lesie w Michalinie pomnik w żadnym razie nie jest pomnikiem zwycięstwa. It is also not a costly or fancy symbol of power and arrogance. Nie jest też kosztownym czy wymyślnym symbolem władzy i arogancji. No, it is nothing more and nothing less than the sincere thank you of a combatant who wanted to show his gratitude to fellow soldiers who crossed oceans and the continents to help him and his compatriots in their faithful struggle against the tyranny of an oppressor. Jest to nie mniej i nie więcej, tylko wyraz szczerej wdzięczności jednego żołnierza dla innego, który przebył oceany i kontynenty, by pomóc budowniczemu pomnika i jego rodakom w walce z tyranią okupanta. But I think it is appropriate, especially in this year 1994, to read a deeper symbolism in this little structure of love and gratitude. Myślę, że właściwym będzie, szczególnie w roku 1994, odczytanie głębszego przesłania, jakie niesie ten pomnik wdzięczności. We are reminded by this day and by this monument that the things which are wrong in the world will not become right unless we do something to make them right, unless we act positively and decisively to remove the root causes of the open sores in the world community. Przypomina on nam dzisiaj na tym miejscu, że zło, jakie istnieje na świecie, nie naprawi się samo. Aby naprawić zło, musimy działać pewnie i zdecydowanie, aby sięgnąć do korzeni i usunąć głębsze przyczyny otwartych ran świata. The Warsaw Uprising, indeed the whole Second World War, was an action to make right the things that had gone so terribly wrong in Europe. Powstanie warszawskie i cała II wojna światowa miały na celu naprawienie strasznego zła, jakie istniało w Europie. Those who sacrificed their lives in that heroic effort to make things right did not ask whether the price would be too high. Ci, którzy oddali życie w tym bohaterskim wysiłku, nie pytali, czy nie jest to zbyt wysoka cena. They did what they had to do because they knew that there was no price tag on freedom and justice. Zrobili to, co musieli zrobić, ponieważ wiedzieli, że wolność i sprawiedliwość ceny nie mają.